Witam na kanale Telka24. Zdarza się tak często w naszych mieszkaniach, że nie wszędzie sygnał Wi-Fi sięga lub po prostu jest na tyle słaby, że po prostu nie możemy nawet grać ani oglądać żadnej telewizji przez internet. Dlatego warto wtedy zainwestować w zestaw Mesh. Tu mamy akurat zestaw od firmy Fritz. Jest to model 4060 oraz 3000AX. 4060 to jest powiedzmy router, a zestaw Mesh, urządzenie meszowe to jest 3000AX. Jak to możecie wyczytać, działa to w nowym standardzie Wi-Fi 6. Za chwilkę przetestujemy, jak to urządzenie działa, ale zanim zobaczymy, jak działa to w praktyce, zobaczymy jego budowę. Nasz zestaw składa się z dwóch urządzeń. Te urządzenia ze sobą nie są na początku sparowane. Żeby je ze sobą sparować, trzeba przycisnąć najpierw na jednym urządzeniu przez około 3 sekundy. Ikona zaczyna wtedy dioda migać. To samo robimy na drugim urządzeniu. Jak one ze sobą się sparują, to nam zapali się zielona dioda oraz tu będziemy mieli, jaki jest zasięg między tymi urządzeniami. Tu mamy 3 kreski. Wiadomo, że czym więcej kresek, tym lepiej. Zalecane jest albo 3 kreski, minimalnie 2 kreski, bo już przy jednej kresce to będzie działało, ale może być już troszeczkę wolniejsza prędkość. W moim mieszkaniu na przykład działa wszystko na 3 kreskach. Tam nawet pokażę Wam różnicę sygnału w jednym pokoju, gdy tego zestawu nie ma Mesh, jaka jest prędkość na moim komputerze oraz jak podłączę ten zestaw Mesh, jaka jest prędkość. Zobaczycie różnicę w prędkości przy tym zestawie Mesh w firmy Fritz. Według mnie to jest jeden z lepszych zestawów, jakie do tej pory miałem do czynienia. Jeśli chodzi o tył routera, mamy tu wejście 2,5 giga i 3 wyjścia 1-gigowe. Szkoda, że chociaż jedno wyjście nie jest też 2,5 giga, wtedy byśmy mieli powiedzmy jedno urządzenie podłączone bezpośrednio do naszego routera z wyjścia 2,5 giga, to mamy tu niestety od razu mamy obcięte wyjście do 1 giga, jeśli mamy internet powyżej 1 giga. Bo jeśli nie mamy internetu powyżej 1 giga, to wiadomo, że nie ma tu różnicy, czy mamy tutaj 2,5 giga, czy troszeczkę mniejsze te wyjście. Możemy też podłączyć dysk zewnętrzny pod USB w standardzie 3.0. Z dołu naszego routera mamy tu informację, nazwa sieci oraz hasło, żeby się zalogować do ustawień tego routera. Podczas dzisiejszego testu będę pokazywał stronę tego zestawu Mesh. Ponieważ jest bardzo fajnie rozbudowana, bardzo dużo informacji możemy na tej stronie wyczytać, to w międzyczasie będziemy po prostu robili testy, Wam będę pokazywał od razu tą stronę Fritza. Jeśli chodzi o nasz zestaw Mesh, mamy tu 2 wyjścia 1-gigowe, to jest według mnie też zaleta tego zestawu, że w pokoju, gdzie ten Mesh będzie stał, oprócz tego będziemy mieli silniejsze Wi-Fi, większe prędkości w danym pomieszczeniu i wokół tego Mesha, będziemy mogli podnosić 2 urządzenia bezpośrednio po wyjściu 1-gigowym. Też zobaczymy, czy jest różnica po Wi-Fi oraz po wejściu Ethernet. Dobrze, podłączę te zestawy zaraz do prądu. Zaczniemy robić pierwszy test w pierwszym pokoju, zobaczymy jaką mam prędkość zaraz przy routerze oraz mniej więcej pokażę Wam tą stronę Fritza. Następnie przejdziemy do drugiego pomieszczenia. Zrobimy najpierw test bez tego zestawu Mesh. Następnie zrobimy po Wi-Fi oraz po LANie, czy będzie jakaś różnica prędkości. Jak tu widzicie, router już jest zalogowany, świecą się na zielono diody, ma dostęp do internetu. Za chwilkę pokażemy jeszcze z drugiej strony, jak wygląda zestaw Mesh. Jak widzimy, nasz Mesh się już zalogował. Mamy tutaj 3 kreski, świeci wszystko się na zielono. Warto pamiętać, żeby właśnie było podczas montażu 3 kreski albo 2 kreski. Tu taka ciekawostka, pamiętam, że jakiś rok temu testowałem zestaw Mesh od jednej z firm. On jeszcze był wtedy w Wi-Fi 5. To w tym miejscu już świeciło się na pomarańczowo, jeśli chodzi o zasięg. Tu widzimy, że mamy full sygnał. Wtedy musiałem przestawić ten zestaw Mesh do przedpokoju, żeby w tym pokoju był dobry zasięg. Pamiętajcie też, żeby routery oraz te zestawy Mesh nie stały na podłodze, tylko po prostu w miarę wysoko, żeby ten sygnał się swobodnie rozwijał, bo wiadomo, że jak będzie gdzieś na podłodze między szafkami lub za komputerem, to ten sygnał będzie zawsze gorszy. Dobra, to przechodzimy powolutku do testu. Sprawdzamy, jaka prędkość będzie w pierwszym pokoju przy routerze. Następnie przejdziemy do tego pokoju, zobaczymy, jaka będzie strata sygnału po Wi-Fi do tego Mesha. Mam już podłączony komputer z naszym Fritzem. Jak tu widzicie, najpierw zaczniemy może troszeczkę od strony. To jest bardzo ciekawa strona. Jak tu widzicie, mamy podłączenie w tej chwili do internetu po łączu kablowym. Możemy to zmienić. Możemy zmienić z połączenia kablowego na po Wi-Fi. Możemy ten router połączyć z innym routerem, powiedzmy
zrobić taką większą sieć, nie muszą być urządzenia są połączone kablowo, to może zrobimy pod koniec filmiku. W tej chwili jesteśmy podłączeni do modemu kablowego lub routera internetowego. Mamy tu jeszcze inne wyjścia, jak możecie zobaczyć. I też możemy od razu na przykład obciąć pobieranie lub wysyłanie. To jest też dość, akurat jeśli chodzi o router Fixa, mamy tutaj dość sporo zaawansowanych ustawień, to mi się bardzo w tym routerze podoba. Ale to, co może nas najbardziej w tej chwili będzie interesowało, to jak tu widzicie, mamy takie drzewko, widzimy, co jest podłączone, czyli mamy tutaj ten nasz router, mamy ten zestaw repeater, czyli ten mesh, do niego w tej chwili podłączony jest po kablu, tam akurat Android TV, ale tu w tej chwili z naszym głównym urządzeniem mam podłączony telefon, komputer oraz drugi komputer. Tu taka ciekawostka przy okazji. Ten Fritz nadaje dwie nazwy, czyli używa dwóch pas 5 GHz. Jedno dla urządzeń w tej chwili, co ja się z nim łączę, z tym powiedzmy ten komputery łączą się po jednej piątce, a druga piątka jest zarezerwowana właśnie do zestawu mesh. Dzięki temu na tym urządzeniu nie tracimy prędkości między tymi urządzeniami. Niektóre zestawy mesh jest tak, że po prostu nadaje tylko jedną nazwę 5 GHz. Ona się łączy z wszystkimi urządzeniami, powiedzmy tak jak tutaj jeden telefon, komputer, drugi komputer i zestaw mesh. W tej chwili, jak widzicie, mamy podłączone osobne pasmo, przełączone jest akurat do meshu, to jest bardzo wydajna rzecz. Ogólnie ta strona mi się bardzo podoba, tu mamy dużo rzeczy, możemy wszystko widzieć, co się dzieje. Tak samo mamy tutaj monitorowanie czasu. Widzimy, jakie jest akurat pobieranie, wysyłanie, to wszystko możemy zobaczyć. Dobrze, sprawdzimy prędkość. Pierwszy komputer z tym routerem. Zmienimy, żeby było z playa do playa, żeby było jeden operator. Zobaczymy, jaka będzie prędkość. Przy okazji tu powinno nam się też rysować na wykresie. Jak tu widzicie, widzimy od razu na stronie speed test, od razu na routerze, jakie jest obciążenie w danej chwili naszego routera. Troszeczkę to zasłaniałem, to za chwilkę wykonamy drugi test. Tu między naszym routerem a komputerem mam w tym pokoju prędkość po Wi-Fi około 800. Widzimy, że jest ładna prędkość. Tu mamy 900 praktycznie na 300. Jeszcze wrócimy do tych zestawu mesh. Czyli jak tu widzicie, mamy napisana prędkość maksymalna między urządzeniami net, to jest 960, czyli tyle, ile powinno być w tym pokoju mamy zasięgu. Oczywiście tą nazwę Wi-Fi możemy zmieniać dowolnie. Tak samo tu możecie ustawienia sieciowe, nie wiem, właśnie chciałem Wam pokazać. Może zrobię duże okienko. Tu możemy działać jako router, jako klient IP i tak samo możecie każde wejście po prostu zmniejszyć prędkość, powiedzmy z 2,5 giga na 1 giga ma być wejściowego lub mają być same setki. Naprawdę, jeśli chodzi o ustawienie tego routera, można by o nich mówić godzinami. Jak ja tu rozmawiam akurat z działem IT, jeśli chodzi o Fritza, to naprawdę ten router jest tak rozbudowany, że można by zrobić 2-godzinny film o samej przeglądarce, ale nie będziemy tego robili. Nas najbardziej interesuje w tej chwili, jak to działa w warunkach domowych na ustawieniach fabrycznych. Dobra, przechodzę do drugiego pokoju, zobaczymy, jaka tam będzie prędkość. Najpierw bez mesza, następnie z meshem. Już się podłączyłem w drugim pokoju. Taka ciekawostka, bo w tej chwili ten mesh jest wyłączony z prądu, a on go cały czas pokazuje, jakby były niby są połączone te urządzenia. Nie wiem dlaczego. Jak tu widzicie, w tej chwili ten laptop, co korzystamy, jest podłączony do naszego routera po 5 GHz. Maksymalna przepustowość pokazuje niby 216.
Zaraz zobaczymy, jaka będzie w rzeczywistości ta prędkość. Jest dalej z playa do playa. I w tym pomieszczeniu tu mam prędkość, jak widzicie, około 90, nawet do 100. To nie ma takiej tragedii, jeśli chodzi o to pomieszczenie. Jak wcześniej miałem routery w standardzie Wi-Fi 5, to była naprawdę w tym pokoju tragedia. Odkąd korzystam z Wi-Fi 6 albo Wi-Fi 7, to w tym pomieszczeniu nie mogę narzekać na prędkość, ale jak widzicie, tam miałem 800, prawie 900, tu spada sporo wolniej. Dobrze, włączę teraz router, ten mesh do prądu. Trzeba będzie chwilkę zaczekać, żeby się zalogował, bo to trwa około 30 sekund. Przy okazji Wam pokażę, jaka to jest w ogóle odległość komputera od tego mesza. Wezmę kamerę do ręki, to będzie przez chwilkę, nie przestraszy się, to jest akurat pokój studentki. Tak jest w miarę czysto. Jak widzicie, tu jest ten zestaw mesh, on w tej chwili się budzi, miga na nim dioda. Dosłownie tu jesteśmy ile? Metr od tego zestawu. Zaraz zobaczymy, jaka będzie prędkość po zalogowaniu. Trzeba jeszcze mu chwilkę dać. Dobrze, widzę po diodach, że nasz zestaw się już zalogował. Tu od razu, nie wiem, czy widzieliście, przez sekundę mignęły informacje, czyli widzimy, że on się zalogował, ale widzimy, że dalej nasz komputer korzysta jeszcze z tego pierwszego zestawu, nie przełączył się automatycznie na razie. To zobaczymy w międzyczasie prędkość po kablu. Podłączymy kabel Ethernet. Powinien tutaj się pojawić nam, że jest podłączony po kablu. Od razu mnie wylogowało, że wykryło inne IP. Jak tu widzicie, komputer jest w tej chwili podłączony po kablu. Zobaczymy, jaka prędkość będzie na początku po kablu. Następnie miał być na odwrót, ale zrobimy troszeczkę w innej kolejności. Jak tu widzicie, prędkość po kablu jest 930, prawie 1 giga. Czyli to jest akurat wyjście w tych meszach jest 1 gigowe. Może gdyby było troszeczkę też 2,5 giga wyjście, to byśmy mieli może większą prędkość, a to po prostu jest tylko gdybanie. Jak widzicie, jest duża różnica. Przed chwilą widzieliście, prędkość była około 100, a odległość na razie to jest po kablu. Odłączymy kabel od naszego mesza, zobaczymy, czy się przełączy komputer na Wi-Fi. Znowu nas wylogowało. Widzimy, że się połączyło między tym teraz do tego urządzenia. Sprawdzimy prędkość. Tu jak na razie 6 MB, to będzie strasznie wolno. Ale zobaczymy naprawdę, jaka będzie prędkość. Jak tu widzicie, prędkość 600 megabitów na sekundę. Czyli taki mały zestaw. A tu widzicie, jak odległość jest między ten komputer odsunięty od tego mesza, jakoś ze sobą ładnie współgrają te urządzenia. Mieliśmy 100, mamy 600, po kablu mamy praktycznie 1 giga, to praktycznie u córki w tej chwili podłączę kabel do komputera, to będzie śmigało nie jak ta lala. Dla pewności wykonamy jeszcze drugi test po Wi-Fi w pomieszczeniu z tym repeaterem. Widzimy, jest 500, odchodzi znowu pod 600. Czyli naprawdę takie małe urządzenie robi dużą różnicę. I jestem ciekawy, bo czytałem na stronie Frixa, że planują na ten rok wydanie z mesza z Wi-Fi 7. Mam nadzieję, że będę miał okazję go przetestować. Jeśli będzie prędkość powyżej 1 gigabita, to warte jest każdej pieniędzy, bo w tej chwili wiadomo, coraz więcej ludzi pracuje zdalnie, czy tam uczy się zdalnie, wysyłamy coraz większe pliki, ściągamy coraz większe pliki. I internet jest coraz większy. W tej chwili praktycznie 1 giga to praktycznie już każdy operator daje.
za dość rozsądne pieniądze. Z jednej strony to, jak znacie moje, dla ludzi spokojnie wystarczy 300 do 600, ale jak możemy mieć powiedzmy 1 giga w cenie 600, to czemu tego nie brać? A zawsze się bardziej tym wysył. Ja w tej chwili patrzę bardziej na wysył niż na ściąganie, bo przy większych prędkościach jest większe wysyłanie. Ja też zmienimy prędkość, po prostu potrzebuję większej prędkości wysyłać, większe pliki wysyłam do internetu i jak miałem wcześniej 25 wychodzącego, teraz mam 300, to jest chwila, moment i mam plik wysłany, nie muszę kilka gigowego pliku wysyłać pół godziny czy godzinę, w tej chwili to dosłownie jest chwila, moment i mam plik wysłany. Tu jak mówiłem wcześniej, ten router naprawdę jest rozbudowany. Mieliśmy jeszcze połączyć go po Wi-Fi, to za chwilkę go połączymy, zmienimy mu połączenie z kablowego na... Gdzie to było? Z kablowego na Wi-Fi. Wiadomo, że to będzie sporo wolniejsza prędkość. Tu, jak widzicie, możemy połączyć go po paśmie 2,4 GHz, czyli będzie sporo wolniejszy internet niż po kablu, bo pasmo 2,4 jest sporo wolniejsze, ale za chwilkę go podłączymy do routera mojego operatora. To jest ten operator. Za chwilkę tu wpiszę mu hasło, tylko muszę wziąć, nie pamiętam hasła w tej chwili, muszę zrobić zdjęcie i wpiszemy za chwilkę hasło, zobaczymy jaka będzie prędkość w tym pomieszczeniu. Zapomniałem, że ustawiłem swój router playowy w tryb bridge. W tej chwili musiałem podłączyć do niego akurat inny router. Jest podłączony w tej chwili jest router operatora, inny router i między routerem innym a Fritzem połączyłem je po Wi-Fi, wpisałem już hasło, klikniemy zastosuj. Za chwilkę zobaczymy, czy to wszystko się połączy. Mam taką nadzieję, bo tego w sumie nie testowałem wcześniej. Zakończono pomyślnie. Zobaczymy, czy mamy dostęp do internetu. Jak tu widzicie, mamy komunikat, że jest połączone przez Wi-Fi. Zobaczymy, jaka będzie prędkość. Mamy, to możemy wykonać teraz test prędkości. Będzie Wi-Fi, a Wi-Fi, jak widzicie, na tym pingi mamy nadal ładne, 4 milisekundy. Powiem szczerze, myślałem, że będzie troszeczkę wolniejsza prędkość, mimo że te urządzenia są połączone po Wi-Fi na paśmie 2,4 GHz. To widzimy, że w tym pokoju, co jesteśmy w tej chwili dalej u mojej córki, mamy prędkość nawet 300, prawie 300 przez zestaw mesh, czyli w tej chwili naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem tego urządzenia. A w tej chwili korzystamy się z tego połączenia kablowego na ostatnim, powiedzmy, ostatniej mili, a przełączymy się jeszcze raz z tej ostatniej mili z kabla, który był podłączony pod mesh na Wi-Fi. Dalej mamy około 300. Czyli jak widzicie, według mnie ten zestaw Fritz model 4060 oraz ten to jest chyba był 3000, jak dobrze pamiętam, robi bardzo dużo, jeśli chodzi o prędkości i zasięg Wi-Fi w Twoim mieszkaniu, czy akurat w moim mieszkaniu. Możemy też kupić zestaw, że mamy 3 urządzenia, nie tylko 2, lub możemy do tego zestawu podłączyć zestaw PLC, który testowałem na kanale. Możecie zobaczyć, link macie w opisie dzisiejszego filmiku. I jeśli chodzi o ten zestaw Powerline, to jest internet po gniazdkach prądowych, jakie tam prędkości udawało się osiągnąć w moim mieszkaniu, to zobaczcie, czy kupi taki zestaw Mesh, czy taki zestaw Powerline. Przed chwilą widzieliście, jak ten zestaw Mesh w moich warunkach domowych działa. W całym mieszkaniu w tej chwili mam powyżej 600 megabitów, jeśli chodzi o prędkość po Wi-Fi. Nie spotkałem się w żadnym punkcie mieszkania, żeby było niższa prędkość. Jedna rzecz, która bym poprawił w tym zestawie Mesh, dodałbym te gniazdo 2,5 giga na wyjściu routera, bo powiedzmy, ja mam tutaj router zaraz przy telewizorze, ale mam też kabel Ethernet, który na przykład sobie rozciągam do komputera, żeby mieć jeszcze większą prędkość i te 2,5 giga by było akurat idealne, gdybym mógł podłączyć bezpośrednio pod Fritza, żeby mógł skorzystać z połączenia kablowego troszeczkę szybciej niż 1 giga. Poza tym nie widzę żadnych wad. I co jeszcze wspominałem wcześniej,
Widziałem gdzieś informację, że ma być w 2025 roku zestaw z Wi-Fi 7. To wiadomo, dla bardziej wymagających, dla większej prędkości, ale jeśli ten zestaw 7, z Wi-Fi 7 będzie tak samo dobry jak ten zestaw z Wi-Fi 6, śmiało go będę mógł polecić w ciemno. Może będę miał okazję go przetestować, to wtedy zobaczycie go na kanale. I na tą chwilę jest to jeden z lepszych zestawów mesh, którego do tej pory miałem, testowałem. Naprawdę to jest idealnie skonstruowane. Możecie kupić sobie taki właśnie zestaw z 2 urządzeniami lub z 3. Kosztuje to troszeczkę więcej niż tańsze zestawy mesh, ale według mnie te parę złotych dołożyć do tego Fritza i mamy idealny zasięg w całym mieszkaniu. Jeśli Wam się takie zestawy podobają lub co sądzicie w ogóle o takich zestawach, piszcie w komentarzach, dajcie łapki w górę, trzymajcie się, subskrybujcie kanał, miłego dnia życzę.